Witam serdecznie dzisiaj po południu. Teraz ulubiony bet na Wall Street to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Teraz ulubiony bet, zakład na Wall Street zaczniemy od amerykańskiego dolara i od Forexu, ponieważ wygląda na to, że tam się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje. Kończymy miesiąc, kończymy kwartał i kiedy zobaczymy, jak zachowuje się amerykański dolar względem jena i potwierdza się ta roczna linia trendu wzrostowego, wzmacniane jest wsparcie 130, to widać, że naprawdę rynek przywiązuje do tych poziomów dużą wagę, a opory, czyli ostatnie maksima, zostały zlokalizowane dokładnie na średniej 200-sesyjnej, więc widać, że ta średnia działa także i na amerykańskim dolarze względem jena japońskiego. Natomiast jen, jak zobaczymy stopę zwrotu od samego początku tego miesiąca, jest wśród liderów, jeżeli chodzi o największe waluty na całym świecie i rynek zastanawia się, co będzie dalej. Jak zobaczymy, jak pozycjonują się gracze na rynku opcji na parze dolar do jena na przestrzeni następnych 3 miesięcy i tych, którzy widzą perspektywy tej pary na kolejny rok do przodu, to widzimy, że narasta nastawienie na to, żeby kupować opcje put, czyli te, które będą pozwalały spekulować na spadki pary dolar do jena, będą pozwalały zabezpieczyć się przed spadkami i to jest bardzo ciekawe zjawisko, które nam sygnalizuje, że właśnie teraz, kiedy obserwujemy, że te zakłady są największe od bardzo wielu lat, od wielu miesięcy, kilkunastu kwartałów, to pojawiają się głosy z dużych banków z Wall Street, że teraz ulubionym betem, czyli zakładem na to, co się może wkrótce wydarzyć na rynkach finansowych dla Wall Street, dla banków na Wall Street, jest właśnie dolar, jen i tutaj ewidentnie banki nastawiają się na potencjał aprecjacji, czyli na umocnienie, czyli na spadki wszystkich par związanych z jenem. Ten artykuł, który jest tutaj przetłumaczony dla Państwa w tle, jednoznacznie sygnalizuje, że znaczące banki na Wall Street nastawiają się, że jen może być jedną z najlepszych, atrakcyjnych inwestycji na kolejne miesiące na Wall Street i też na innych rynkach finansowych. Natomiast po drugiej stronie tej bardzo ciekawej informacji są pozycjonowania dużych graczy typu hedge fund, funduszy inwestycyjnych, które wygląda na to, że będą stać po drugiej stronie i tutaj te ostatnie zawirowania na parze dolar do jena zostały wykorzystane do tego, żeby otwierać nowe, krótkie pozycje przeciwko jenowi japońskiemu, więc zobaczymy, kto będzie miał rację, czy banki komercyjne, duże, dawne banki inwestycyjne, czy też hedge fundy, które mogą tutaj być po drugiej stronie, jeżeli nagle nie zaczną mocno redukować swoich krótkich pozycji w jenie, licząc na to, że będziemy świadkami odwrócenia tendencji na parach związanych z jenem. A dlaczego tak jest? Jak wiemy, złoto i jen japoński jest teraz bardzo ściśle skorelowany z zachowaniem amerykańskiego dolara na indeksie dolarowym oraz z zachowaniem amerykańskich rentowności, amerykańskich obligacji. I pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje korelację dotyczącą amerykańskich obligacji i pary dolar do jena i wygląda na to, że ta korelacja występuje na poziomie plus 0,7, więc jest bardzo, ale to bardzo silna. A to jednoznacznie nam pokazuje, że jeżeli rentowności pójdą w górę, to jen jednak będzie się osłabiał. Ale jeżeli rentowności zaczną spadać, a jeżeli amerykańskie obligacje zaczną dyskontować, potencjalne procesy dezinflacyjne, potencjalne obniżki stóp procentowych, szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, to w takiej sytuacji naprawdę ten zakład Wall Street na to, że jen będzie się umacniać, będzie naprawdę miał szansę się zmaterializować i stanie się faktem. Ta bardzo silna korelacja plus 0,7 będzie wtedy sygnalizowała, że jest ogromna szansa na mocne spadki par związanych z jenem, a w tym wypadku pary dolar do jena i naprawdę nie przeceniałbym tego artykułu, który mówił o tym, jak banki na Wall Street się pozycjonują, co one zakładają, że może się wydarzyć wkrótce na Wall Street, ze względu właśnie na tą korelację i na tą zależność,
która pokazuje, jak potencjalnie mogą się zachowywać amerykańskie obligacje, jeżeli jeszcze raz wystąpią. Przypomnę, procesy desinflacyjne, które pozwolą Fedowi na to, żeby zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych, a w drugiej połowie roku pozwolą na obniżki stóp procentowych. Jeżeli to się zmaterializuje i rentowności będą spadać, czyli obligacje zaczną być kupowane amerykańskie, to w takiej sytuacji ten bet na Wall Street, czyli zakład na duży ruch, w tym wypadku na umocnienie jena japońskiego, może stać się faktem. I inne ciekawe waluty. Dzisiaj obserwujemy cały czas tendencję przeciwko amerykańskiemu dolarowi na eurodolarze. Obserwujemy także stabilizację na tych amerykańskich obligacjach. I co jest bardzo ciekawe, jeżeli teraz obserwujemy spadki rentowności amerykańskich obligacji dwuletnich, to jest to zachowanie bardzo ściśle skorelowane z zachowaniem CDS-ów. Ta korelacja jest ujemna i wynosi minus 0,64, a to także sygnalizuje, że obecnie spadki, zwłaszcza tej części bliższej nam krzywej dochodowości, jeżeli występują spadki rentowności, oznacza to strach na rynku, a strach na rynku wynika ze wzrostów CDS-ów. Ta korelacja ujemna oznacza, że spadki rentowności dają nam wzrosty CDS-ów, a wzrosty CDS-ów oznaczają wzrost ryzyka i wzrost niepokoju na rynkach finansowych z powodu perturbacji, które się dzieją teraz przede wszystkim w sektorze bankowym, więc ta korelacja też jest teraz niezwykle interesująca, a my, jak wiemy, teraz patrzymy przede wszystkim na Deutsche Bank i co się tam dzieje. I ten wykres, który jest w tle, moim zdaniem napawa optymizmem, ponieważ na fali tych negatywnych informacji z ostatnich dni nie tylko Deutsche Bank nie wyrównał ostatnich minimów sprzed paru tygodni, ale także nawet nie zbliżyliśmy się do tych minimów, które były 3 lata temu ustanowione dokładnie w marcu 2020 roku, a to pokazuje relatywną siłę Deutsche Banku i że te ostatnie informacje jakoś tak nie chcą doprowadzić do załamania kursu na mocnej wyprzedaży, do powielenia tego, co się działo na przykład na Credit Suisse, na akcjach, które obserwowaliśmy także w poprzednich tygodniach. I drodzy Państwo, i w tym miejscu zapraszam do nowego specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, dotyczącym tego, czy Deutsche Bank będzie następny. Jak wygląda aktualna sytuacja Deutsche Banku, co nam mówi indeks LEI, jaka jest interpretacja zachowania tego wskaźnika względem rynków amerykańskich i amerykańskiej gospodarki, i także jest troszeczkę o tym, co dalej na WIG-u w perspektywie zachowań banków i rozwoju potencjalnego sytuacji w sektorze bankowym. Przypomnę ten raport, czy Deutsche Bank będzie następny, jest podlinkowany tam na dole, link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Na chwilę obecną jakby nie było większego strachu, rynek jakby się nie bał tych napływających informacji i mamy próbę wzrostu indeksu Standard & Poor's na futures na razie. Nagrywam ten materiał przed rozpoczęciem handlu na Wall Street. Zobaczymy, co się tam dalej wydarzy, ale wygląda na to, że optymizm będzie gościł. Wygląda na to, że będziemy zaliczać najlepszy kwartał od 2020 roku na indeksie Nasdaq. To jest także rynek ściśle skorelowany z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Więc jeżeli będziemy świadkami spadku rentowności obligacji, to spodziewajmy się nie tylko spadków par związanych z jenem, wzrostów ceny złota, o czym za chwilę będzie, ale także przede wszystkim wzrostów indeksów technologicznych na Wall Street, czyli indeksu Nasdaq, który będzie dyskontował spadek rynkowych stóp procentowych, więc to byłaby bardzo, ale to bardzo dobra informacja. Patrzmy także na zachowanie giełdy w Europie. Indeks DAX jest dobrym odzwierciedleniem, miernikiem, takim benchmarkiem pokazującym, jak rynek się tutaj pozycjonuje. Oddalamy się od poziomu 15 300 punktów, więc znowu rosną nadzieje na korektę wzrostową. A jeżeli chodzi o rynek chiński, to znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, że w ostatnich miesiącach zdecydowanie słabiej zachowują się spółki z sektora prywatnego, a lepiej te spółki z sektora powiązanego z rządem. I to jest pewnego rodzaju ciekawostka pokazująca teraz przepływy finansowe. Natomiast wzrosty rynkowych stóp procentowych zaczynają kierunkować wzrok inwestorów na rynek nieruchomości i jest taką sugestią, że że źródła ryzyka mogą być także generowane przez rynek nieruchomości. W
pierwszej kolejności widzimy rynek nieruchomości na rynkach europejskich i tutaj wskaźnik rynku nieruchomości Eurostoxx pokazuje, że jesteśmy na poziomach najniższych od 2011 roku, więc tutaj te spółki z sektora rynku nieruchomości na tym subindeksie Eurostoxx 600 będą tutaj nam generowały niepokój i być może rynek naprawdę będzie się bał o to, że wzrosty rynkowych stóp procentowych doprowadzą do perturbacji. Jeżeli zobaczymy, jakie są wyceny tego sektora, to wskaźnik price to book, czyli cena do wartości księgowej, jest na poziomach zbliżonych do tych z 2008 roku, więc tutaj rynek nieruchomości także jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o wyceny. I co jest bardzo ciekawe, zaczynają nam odjeżdżać MBS-y, Market Backed Securities, te instrumenty, które między innymi doprowadziły do kryzysu w 2008 roku i porównanie tych papierów względem papierów o ratingu AAA zaczynają tutaj generować ten strach i to ryzyko i ten raport, który się pojawił, który znalazłem, może być też takim sygnałem, na co teraz rynek będzie zwracał szczególną uwagę, gdzie niepokój będzie kierowany poza sektorem bankowym i właśnie rynek nieruchomości jest tu wskazywany jako potencjalne miejsce, które będzie generowało ryzyko i będziemy się temu także przyglądać. I moim zdaniem subiektywnym rynek, który także reaguje na to, co się dzieje na rynkowej stopie procentowej plus na amerykańskim dolarze, to Bitcoin. I dzisiaj obserwujemy kolejną bardzo dynamiczną falę wzrostową. Co prawda jeszcze nie dotarliśmy punktowo do maksimów, które były kilka dni temu ustanowione, ale wygląda na to, że taki atak jest możliwy w każdej chwili. Wykres tygodniowy zachęca do tego, żeby wierzyć w kontynuację tendencji wzrostowej i przejście poziomu nawet 30 tysięcy dolarów, a analiza techniczna odwrócona formacja RGR daje nam potencjał do wzrostu w okolicy 35 tysięcy dolarów i warto być tego także świadomym, a korelacja między zachowaniem Bitcoina a euro-dolarem to jest 0,33 i oznacza to, że jeżeli amerykański dolar się osłabia, czyli euro-dolar idzie w górę, to występuje także presja na to, żeby kupować Bitcoina i to jest korelacja, która jest historycznie znana inwestorom na kryptowalutach, więc jeżeli będziemy naprawdę obserwować presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, to Bitcoin powinien także kontynuować tendencję wzrostową, więc wzrosty euro-dolara sprzyjają także wzrostom Bitcoina. Kolejny rynek, który jest wrażliwy na zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności, to jest złoto. Jak widzimy, złoto moim zdaniem szykuje się do następnego ataku na poziom 2000 dolarów. Widzimy, jak złoto koreluje z realną stopą procentową i w tym wypadku wygląda na to, że zachowanie złota zaczyna dyskontować, że Fed będzie obniżał stopy procentowe. Na tym wykresie ewidentnie to widać i perspektywy obniżek stóp procentowych w drugiej połowie tego roku są już przez rynek złota dyskontowane. Zaczynają się także coraz lepiej zachowywać spółki wydobywcze złoto, więc to jest także bardzo optymistyczna wiadomość i pokazuje przełożenie zachowania ceny złota na już poszczególne spółki związane z tym sektorem. I co jest także bardzo ciekawe i istotne, korelacja złota z zachowaniem dolar-jena wynosi minus 0,83, czyli naprawdę ta korelacja jest ogromnie ujemna. Więc jeżeli ziści się ulubiony bet na Wall Street, czyli ten zakład, że dolar-jen będzie spadać, to prawdopodobnie z powodu właśnie tej korelacji minus 0,83 Wall Street także nastawia się na to, że będziemy świadkami dynamicznego wzrostu ceny złota. Więc ja bym bardzo uważał i moim zdaniem zwiększa się prawdopodobieństwo, że trwale będziemy wkrótce wybijać poziom 2000 dolarów, będziemy atakować maksima wszechczasów i będziemy dalej ruszać w kierunku poziomów, które jeszcze nigdy w historii nie były notowane. Z ciekawostek popyt na ryzyko widać dzisiaj na cenie miedzi, wychodzimy nad poziom 9000 dolarów i dzisiaj trzeba podczas sesji na Wall Street utrzymać ten poziom. Mamy na wykresie, który teraz jest w tle pokazane, jakie są teraz zapasy gazu w Europie i widzimy, że względem poziomów historycznych zapasy są duże, a to może dalej faworyzować scenariusze prospadkowe na cenie gazu ziemnego w Europie. No i drodzy Państwo, przejdźmy teraz już do bardzo interesujących
wykresów pokazujących polskie aktywa i tutaj aktywa związane z naszym regionem. Polskie obligacje są bardzo spokojne, ale chciałbym teraz na następnym wykresie pokazać przekazać informacje, które wspierają tezę, że w Polsce w drugiej połowie tego roku będą obniżki stóp procentowych. Jak wiemy, rynek zastanawia się, kiedy będą, czy w ogóle będą obniżki i w jakiej formie. Część inwestorów spodziewa się 75 punktów obniżek, część 50, natomiast rynek w Czechach na chwilę obecną spodziewa się, że do końca tego roku będzie 100 punktów obniżek stóp procentowych, więc widzimy, że to nie jest jakaś lokalna specyfika i nastawienie prowyborcze Rady Polityki Pieniężnej i rynku w ogóle, że będą obniżki stóp procentowych, po prostu wynika tak z tego, jak rynek na całym świecie prognozuje ścieżkę stóp procentowych. Więc te obniżki są prognozowane dla Stanów Zjednoczonych, są też, jak widzimy na tym wykresie, który jest w tle, przewidywane dla Czech i to nawet w skali bardzo wyraźnej i także są wskazywane dla Polski, więc prawdopodobnie jeszcze przed wyborami w Polsce w październiku będziemy mieć pierwszą obniżkę stóp procentowych i jest duże prawdopodobieństwo, że na koniec tego roku będą jeszcze 2, a może nawet 3 obniżki stóp procentowych od swoich maksimów. Bardzo wiele będzie zależało oczywiście od trajektorii inflacji, a już w piątek poznamy dane wstępne za marzec dla Polski. Będziemy zdecydowanie wiedzieć więcej, czy te procesy dezinflacyjne faktycznie będą wspierały scenariusze obniżek stóp procentowych w drugiej połowie tego roku. Rynek złotego na razie jest dzisiaj dość stabilny, tutaj niewiele się moim zdaniem dzieje i niewiele dzieje się także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Rynek czeka ewidentnie na te dane o inflacji, czy będzie mógł zacząć dyskontować potencjalne obniżki stóp procentowych. Taka jest moja interpretacja, a indeks WIG20 na poziomie 1750 punktów w tych okolicach ma punkt odniesienia i dopiero jego pokonanie zmieni nastawienie z krótkoterminowego prospadkowego na prowzrostowe i moim zdaniem to jest teraz najważniejszy krótkoterminowy punkt odniesienia, na którym ja się będę osobiście koncentrował. I jeszcze raz, drodzy Państwo, przypomnę, że tam na dole w komentarzu i w opisie tego filmu jest podlinkowany specjalny dodatkowy raport o tym, czy Deutsche Bank będzie następny, jak wygląda aktualna sytuacja na Deutsche Banku, o wskaźnikach wyprzedzających koniunkturę w Stanach Zjednoczonych, co one nam mówią i jakie może być przełożenie tych zjawisk gospodarczych w Stanach i Deutsche Banku w sektorach bankowych na indeks WIG i indeks WIG20. Więc zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym specjalnym nowym raportem. On jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.